أكبر لا Tak, Majka. Majka. Tak. Dzień dobry. Chodź, chodź, chodź. Bardzo jak mnie Chorwacja przywitała od razu, typową dla tego kraju skałą. O, tuż za przejściem. Skarpa. No dobra. Czym jeszcze? Chorwacka Republika mówi, że w terenie zabudowanym jeździmy do 50, za zabudowanym 90, na autostradzie tylko 110, na ekspresowej, a na autostradzie 130. Światła całą dobę, rowerem też. No i jaskinie. Wow. Z Chorwacją witam się zaledwie na 80 km. Co prawda dzisiaj tu przenocuję i spędzę tu noc, ale jutro z rana opuszczam Chorwację i wjeżdżam na Bośnię. A teraz kończą się atrakcje związane z przejściem granicznym. Zaczyna się ciemna czeluść chorwackiej krainy. Za 40 km miejsce mojego noclegu. Wukowicz. Czy jakoś tak. Kolejny dzień wyprawy. Po nocy spędzonej w hamaku ruszyłem dalej. Jestem chyba w części Chorwacji zwanej Sławonią. Jadę w kierunku Bośni i dzisiaj chciałbym dojechać do Zelnicy. To jest jakieś 195 km jeszcze przede mną. Dzisiaj się jakoś kiepsko jedzie. Jestem chyba już trochę zmęczony. Ale myślę, że po jeszcze chwilę i dojdę do siebie. I zacznie się jechać lepiej. Też chyba mam lekko podwiatr, może to wpływa na to. W nocy próbowało kropić i przez chwilę lało, ale to dosłownie 5-minutowa ulewa. I później było bardzo gorąco, aż do samego rana nie spadła ani kropla. Także nawet nie rozkładałem tarpa, sam hamak wystarczył, koszulka. Nawet śpiwór nie był potrzebny, całą noc 23 stopnie. Od wczoraj towarzyszą mi upały, w tej chwili już jest chyba blisko 30 stopni. Troszkę wieje, więc schładza, ale mimo to czuć upał. Marzy mi się jakieś kąpielisko. Wiem, że na pewno w Bośni nie omieszkam się wykąpać, ale czy w Chorwacji uda mi się znaleźć jakieś fajne, czyste jeziora albo rzekę, to nie wiem, muszę sprawdzić. No i kolejna granica przede mną, chorwacko-bośniacka. Że zakończyłem północny etap Chorwacji, a teraz będą 2 dni Bośni. Pierwszy dzień w miarę płaski, drugi dzień już typowo górski. Kolejna granica, znowu szukam dokumentów. Hello? Chorwacka granica przeszła gładko, teraz będzie bośniacka po drugiej stronie rzeki. Tym razem dokumentów nie chowam. Teraz jestem na strefie międzygranicznej. Z tyłu Chorwacja, przede mną Bośnia-Hercegowina, zaraz za tym mostem. A rzeka nazywa się jakże blisko brzmiąca Sava. Oto ona. Rzeka Sava.
jest seledynowa. W Bośni będą takie błękitne rzeki, bardzo czyste. Nie wiem, czy Bośna, ta rzeka, jest tak samo czysta jak Neretwa, bo Neretwę to znam. Jest kryształ po prostu i ma niesamowity kolor. Błękitno-seledynowy. Natomiast myślę, że na takie rzeki tego typu trafię po drodze. Będę miał okazję się w nich popluskać. No, zbliżają się dwie przygody. Jedna atmosferyczna, a druga geograficzna. Burza, łańcuch gór dynarskich. W kraju takim jak Bośnia czy Chorwacja rzeki raz są, a raz są tylko na mapie. W rzeczywistości wysychają. To dopływ rzeki Bosny. Bardzo dużo jest tu rzek, których koryta są puste, wyschnięte. Jestem tu 45 minut, a minąłem już 3 takie koryta. Tutaj jeszcze jest trochę wody, ale w niektórych jest kompletnie pusto, wyschnięte. Śmieci tylko. W Bośni, oprócz katolików i prawosławnych, napotkam również meczety, cyrkwa. No i zaczęło padać. W Bośni przywitałem właśnie drugą rzekę, która będzie mi towarzyszyć w tej wyprawie po Dunaju. No i na tą rzekę liczyłem pod kątem kąpielowym. Na razie nie potrzebuję, bo przed chwilą spadł solidny deszcz. Temperatura spadła do 24 stopni, a ja na razie nie potrzebuję kąpieli. Ale tam wcześniej widziałem taki urywek z kamieniami, z podejściami kąpielowymi, nawet chyba ktoś tam się taplał w tej wodzie, także wygląda na to, że nie zawiedzie mnie pod względem ta rzeczka. Ale zaczęły się już podjazdy, stromizny pierwsze. Jednak po płaskim to po płaskim. Good luck. Jest tu dużo pomników i pamiątek wojny. Zobaczymy, co to jest. O dziwo, nie jest to wojna lat 90., tylko 41. Jest to miejsce, w którym 23 sierpnia 1941 roku pierwszy powstaniec krzyknął do boju na wezwanie Tito. Zarówno to, co widzę na horyzoncie, jak i aplikacja pogodowy radar oznajmiają mi, że za jakieś 45 minut, godzinkę będzie tu strefa burzy, bardzo silnych opadów z porywami wiatru. Także jak mi się uda zbunkrować w jakimś restoranie i przy okazji trzamać jakiś dobry obiad, to dobrze, jak nie, to ubieram się w skafander przeciwdeszczowy i spodnie przeciwdeszczowe i cisnę w tym deszczu, bo co będę siedział po takich wioskach
Na szczęście w tych wioskach małych są te restauracje. Restoran, Jadniętina, Trzewapczyczy i inne takie. Jak w ciągu 40 minut złapię taką okazję, to wstaję, ładuję powerbanki, zjadam i po 18:30 powinno już być po wszystkim. Były już jabłuszka, teraz są figi. Świeże. No, stanąłem pod drzewem przy szosie, żeby się przebrać w kurtkę, a podjechał pan samochodem i zaproponował, żeby... No, pan jest tak miły, zrobili mi tutaj zaraz zupę jakąś, słodycze, już ciasto przynieśli. Jest też mleko. Rieka Bośna To je. czysta jest? Jest. Do pływania? Jest. Pa vidiš, ma nije zapliva. Plitko je to. Płytko. Ma ja. Eto je ovak vidi to. Tamo kod onih kuća, ispod brda. Pa ode dol. A ona się łączy z Neretwą? Neretwa? Nije. Ne ma kaki. Bosna je u Sarajevu izviri, a dole Neretva negdje oko Mostara, prema Dubrovniku, pa ide u more u ljevo. Ićeš ti bicyklom do tu. Gościnnie Milena Jowo-Milcewicz. Milena, Bardzo tak. dziękuję Milena, za aha. posiłek. No i sam bym lepiej tego nie wymyślił. Zupa, tomaty, zupa, gulasz? Nešto slično, da. Aha. Slično nije sa piletinom. Pieczywko Piletna unutra. i bekon. I to wszystko z dobrego serca. Ludzie pili mnie, widząc pod drzewem rodzącego się przed deszczem, zaprosili i nakarmili. To moje domaće probuja. O, Probaj, to je za čorbu. Može s ovim. Sve slika. to są takie pyszne rzeczy, że po prostu niesamowite. Suszony bekon, kiełbasa. No i to mięsko jest po prostu rewelacyjne. Nie wiem co to jest. Wygląda na polędwiczkę. To jest suszone w soli. Tradycyjnie tutaj. Chyba sami robili. Do tego jeszcze na wstęp zupka. A my mamy Tomaty. papuče. No, wizyta u państwa Milciewiczów to się okazała prawdziwa perełka na tej wyprawie, bo nie dość, że dali schronienie przed deszczem, nakarmili to tak pysznym jedzeniem. Domacie wędliny, czyli boczuś, polędwiczka i to ze świniaczków, które tutaj sam hoduje. Jowa. Chodź. No właśnie. Teraz idę jeszcze zobaczyć, jak wygląda wędzarnia i suszarnia do wędlinek. Piesio, I bicyklom naišao. dobry dan. Mama Dobry. moja. Majka. Majka. Da. Dzień dobry. Patryk. Jeste Patrik. Patrik je on. Ime mu Patrik. A meni je ime Jovanka. Jovanka. Jowa? Jest. Jowa Jovanka. Jovo Jovanka. Jowo Jovanka. Da. To mi je sin Jovo. No. Ja. 1,7 godina, 1,4. 1-4. Joachim i Dawid. Imam ja Davida. Davida. Davida u Wnuka. Magdaleni. Mhm. U Magdaleni. Magdalena. Jest. Ile godzin? Kolko? Četiri 4 godine. 4 godine. A ovaj David. 6 mjeseci, pola godine. Pola godine. Mali. Drugi. A. Drugi. Aleksa. Aleksa. Ja. Ja. Mój Dawid ma 7 godzin. 7 godzin. Ko mój Stefan. No. Ko Ko mój mój Stefan. Stefan. Ja. A drugi Joachim 4 Joakim. godziny. 4 Ja. godziny. Ja. Joachim. Imamo mi Joakima. Ja. Sad rodio se. Sutra? Rodio se u subotu. Prije večer. 4 dana. O, proszę. Prije 4 dana. To miło słyszeć, że to imię popularne. Popularne imię Jest. Joachim. Yes. Joachim. Yes. Mhm. Pravo Joakim. Jak? Hoćeš slikat? A tutaj jest wędzarenka. Evo ovdje se loži i gore. En vidi gdje Aha, se i tu się vješa. suszy, no. Ja. No i tu się wiesza na Jest. hakach, haczykach różne wędlinki. Pomidory, paradajs. Da. No ogródek taki, To je zieleniczek. tikva. Tykwa. Bundava. Mhm. Tikva, bundava.
Polakca ovo. No. Polako Ja idę to znaczy powolutku, powolutku. pokrywa se. I ovo, a tutaj jadniętina, pieczeniara, świnie. Ja. Jadniętina też? Hajde da vidiš, hajde da dignemo. Tu se peku gice. Peku, gice, no. Jest. Da. Eto, ajde vidite. Prosjetina? Ja. No niezwykle. A tu skarbów macie. Gore. Gore, no, gore ogień. Ale tu Aj snimi. papryki, bakłażany, kukurydzy. Paprykę jest. Baklażan? I ja. Cukinie, cukinie. Ja. Mm. A kak se zove kod tebe? Papryka, Patlidžan. kukurydza, bakłażan. I patlidžan. Bakłażan. Ja. Bakłażan. Ja. Ima on svoju firmu, baba. Ima ženu i dva sina. I ma swoją firmę i żonę i syna. No. 80. Ile? Baba ima. 83. 83. Ja. Ja. Moja baba ma 91. I mašala. 92. 92. Pa ja. Meni uči nove godine namiruju se 83. Idziemy jeszcze zobaczyć smokwy, czyli figi, jak rosną. No a później w drogę. Evo. Tak. Jest. Czerwone paradajsy, Jest. czyli dojrzałe. Dojrzałe już się u nas mówi. Dobre, dojrzałe. Ja. A ovo je Turkešen. Turkeszy, Ja. meczet. Pjeva, ja. Mhm. Boli se Bog. Mhm. Ja. Hođa. Ne znam kako je ova. Rekao sam. Eto ga gore džamija, hođa. A na górze wzywa na modlitwę imam turecki. Night Ride by Bośnia. Kolejna nocna część wyprawy. Tym razem w Bośni Północnej. Między Dobojem a Zenicą. Jest 20:20 i tak sobie lecę. Jest po burzy. Temperatura pogodziło się bardzo. Czyste jest niebo. Świeci ćwiartka księżyca. Nie bardzo widać na filmie. Na szczęście nie ma tak dużo tych dzikich psów, których się obawiałem. Dzisiaj przyatakował mnie jeden dzikus jakiś w lesie, w ogóle bez żadnych domostw. Duży, czarny, jakby skundlony Rottweiler, Doberman. No i to wszystko, nic poza tym. No i gościna u państwa Milciewiczów. Jowo i Milena i mama, czyli Majka. Po serbsku i chorwacku matka to Majka. No i cisnę teraz no dziś chyba w hotelu przenocuję. Z uwagi na zimno i to, że dostałem mocno w kość, a jutro czekają mnie góry. Także na razie kończę.
miasteczko Misurici. A to most nad rzeką Boczną. Coraz więcej jest tu meczetów. O równych godzinach, tam o 6 czy o 6 z minutami. Tutaj słychać śpiewy imamów. Zarówno tutaj w Doboju, jak i wcześniej w poprzedniej miejscowości. Robi się coraz bardziej egzotyczny. يا أرض الحجاز رملك نادانا جينا وقلوبنا مش سمانا يا أرض الحجاز رملك نادانا جينا وقلوبنا مش سمانا ملعونة دنيا كانت وهدانا محروسة والله أرض المدينة على المدينة. Polski Fiat 126P w Bośni i Hercegowinie. No to dzisiaj nocowanko po królewsku, po prostu. Za 150 zł hotel w takim standardzie ze śniadaniem, wielkim łóżkiem, eleganckie wykończenie, wystrój, punochwala. Ninja przyjechał. Śniadanko w hotelu, poranna zaprawka i taki oto widok przy trasie, ale góry zacne. Wczoraj przyjechałem tu w nocy, to nic nie widziałem, co się wokoło znajduje. Śniadanko w hotelu. Przedostatni dzień podróży. Zostało jakieś 300 km z groszami. No i albo będę dzisiaj leciał krótszą drogą, ale przez góry. Znaczy tak czy owak będę jechał przez góry, ale przez strome góry. Albo dłuższą drogą, ciekawszą, przez Mostar. Mam na to, żeby podjąć decyzję jakieś 50 km, 3 godziny. Zobaczę, jak się będzie jechało, czy wygodnie, czy niedobrze, czy niewygodnie. No i podejmę decyzję. Bilet na wtorek już zabukowany. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć odpowiedni karton i folię do zapakowania roweru na czas, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę. Będę musiał w Dubrowniku znaleźć jakiś sklep rowerowy albo telewizyjny, albo sklep budowlany i kupić folię bąbelkową i strecza, zawinąć to wszystko. Bilet na samolot już z rowerem i właściwie ze wszystkimi opcjami, jakie tam podstawowymi można było pozaznaczać, wyszedł 900 zł z groszami. Z Dubrownika na Chopina. Wizerem. Dobra, jem śniadanko i spadam. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا ليه والهوى نادانا والهوى نادانا لما سار المركب نساني ساروا والدمع ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة
يتيم الولهانا يتيم الولهانا يا طيب أروي لكم عن قصة للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما قص الصفوف كما الصلاة تصفهم حبيب الله فكأنهم بنيان سد أحكما وتجول المختار بين صفوفهم فإذا بشخص بينهم متقدما قد غير الصف القوي مخرجه. O kurna, jak cholernie stromo. 14 stopni przewyższenia, przechylenia. A tutaj już przede mną to chyba jest 17. Widok na Zenicę. Miejscowość w Bośni i Hercegowinie. To jakiś kombinat fabryczny. W oddali kilka meczetów i bloki mieszkalne. Po lewej stronie wiadukt samochodowy. Tam kolejny. Ciao. No teraz jestem dosyć wysoko, już na około 500 metrach nad poziomem morza, ale jest w miarę płasko się do poruszania, nawet trochę z górki. Dzisiaj przede mną jeszcze w górę no 900 metrów, bo będę na 1400, a pod 1500, także od tego momentu jeszcze będę kilometr wyżej. Co nie znaczy, że to jest tylko 1000 metrów w górę. Tak naprawdę będzie tego więcej, bo zanim tam dojadę, to kilka razy zjadę z górki, znów podjadę, zjadę w górki. Także poziom bezwzględny będzie 1500 metrów, ale de facto to pod górę mam dzisiaj ponad 2000. Dobry dan. Do biegu, gotowi, start. Powiedziałem sobie, że dzisiaj będę mało filmował i wyjechałem na wzniesienie od ponad 1,5 godziny. Rzadko kiedy dotykałem dupą tyłka, siodełka. Tak stromne nachylenie było. Dojechałem do jednego z moich dzisiejszych szczytów i taki oto widok. No i jak to nie nakręcić? No i teraz pytanie, czy może być jeszcze ciekawiej? Od 7 do 14% nachylenia terenu i jeszcze w dodatku taki grząski grunt, glina, kamienie, mokra glina, bo w nocy padało i pod górę jeszcze 500 metrów pod górę, znaczy na odcinku 6 km. Na wysokość 1200-1310 metrów. Teraz jestem na około 800 metrach nad poziomem morza. I
to jest niższe przewyższenie, później jest zjazd i jeszcze wyższy od tego. Mam nadzieję, że przynajmniej po asfalcie. No muszę powiedzieć, że naprawdę ostry wpierdziel dostaję dzisiaj. Te 100 km w górach będzie na pewno trudniejsze niż jakikolwiek mój dystans do tej pory. A do tej pory na płaskim miałem takie dystanse do 220 paru kilometrów dziennie dochodzące. Więc ten na pewno będzie najtrudniejszy. O ile w ogóle dojadę do tego miejsca, które mam zaplanowane, to będzie 115 km. Dzisiaj od hotelu, w którym nocowałem, dzisiaj do jeziora, na którym no bardzo chciałbym rozbić biwak nad tym jeziorem, które znalazłem w internecie. Jest to jezioro na wysokości prawie 1000 metrów nad poziomem morza, więc jest szansa, że jest bardzo czyste i zimne. No i na pewno tam dojadę, ale nie wiem, czy dzisiaj. Czasem takie widoki są benefitem spinaczki. I krowy tutaj mają zaczepione dzwonki jak u nas owiecki. O. I są to krowy bardzo ciekawskie. Już któryś raz mi się zdarzyło, że widząc mnie szły wzdłuż ogrodzenia, dokąd mogły, jakby mnie odprowadzały. To akurat nie. Przed chwilą imam w meczecie nawoływał pieśnią do modlitwy. Dobra, jadę, bo mam z górki krzakowic. - 840 metrów nad poziomem morza i właśnie zacząłem odczuwać pstrykanie w uszach, zmieniające się ciśnienie, no i butelka z napojem pstryka. 14% nachylenia na wierzchni. Kuźwa. O jest. Jeszcze w dodatku nie asfalt, tylko albo uzbity żwir, albo luźny, grząski żwir zmieszany z gliną. Także warunki typowo treningowe na spalanie tłuszczyku, bez żadnej diety czy czegokolwiek. O, prawe ucho zatkane, lewe nie. O, odetkały się oba. O kurwa mać. Stawiam rower na sztorc, dzięki czemu telefon na stojaku też jest poziomo, pionowo. Z górki na pazurki. Ostra jazda. Dobra jazda. No od kilku godzin jestem w takiej części Bośni, gdzie przeważającą część społeczności stanowią muzułmanie. I zwróciłem uwagę na to, że są bardzo nieuprzejmi. Rzadko kiedy zdarza, albo prawie wcale nie zdarza się, żeby kiwali z pozdrowieniami. Natomiast na jezdni co 5. samochód trąbi. I to da się wyczuć, że jest to trąbienie z irytacją, a nie z pozdrowieniami. Bo na Węgrzech, na Słowacji też trąbili. W Chorwacji też trąbili. W Serbii trąbili. Ale to były takie w większości przypadków króciutkie trąpnięcia. I często było tak, że jeszcze po wyminięciu mnie taka osoba machnęła ręką przez otwartą szybę albo pozdrowiła w jakiś sposób. Natomiast tutaj patrzą się złowrogo bardzo. No i druga obserwacja taka, że tu prawie wcale rowerów nie ma. Prawie wcale. Przez parę godzin widziałem te 2 rowery i to jakieś dzieci na jakichś rowerkach, także albo trąbią z tego powodu, że wkurzają się na rowerzystę, albo na katolika, bo mam na szyi łańcuszek z krzyżem, a może na to i na to, nie wiadomo.
Kuźwa, i jest to, czego się obawiałem po raz pierwszy. Idą pieski dzikie. No nic, zobaczymy. Gaz w zanadrzu. Na razie pieski spierdoliły gdzieś w krzaki. Dwa duże. Widać, że są dzikie, bo ukurzone całe. Mam nadzieję, że nie wyjdzie żaden. Skręciły gdzieś tu w lewo. Tuż gdzieś tutaj. Jak wyskoczą, idę specjalnie z prawej strony. Zmieniłem sobie. No tu gdzieś cofnęły w górę chyba. Chyba się też spietrały trochę. Ale jak wyskoczą, to palec mam na cynglu od gazu. Już. Jakaś wyczeska od psów. Chyba. Ale te psy się zupełnie inaczej zachowują, jak się idzie, niż jedzie. Jak się jedzie, stają się agresywne i chcą gonić, a jak się jedzie szybko, to zapieprzają. To już wiele razy testowałem. Chociaż są też psy, które są widać mocno poturbowane przez los. Z daleka wyglądają, jakby były pozbawione ogona. Są to psy ciężko doświadczone, jakieś traumatyzowane, które te ogony chowają tak głęboko pod dupę. Są zgarbione i wystraszone. Z daleka wyglądają jak nędza. Natomiast te dwa, które teraz tu przed chwilą były, to były takie pieski, no bardzo rzeźkie i raźne. Uszy postawione do góry. Biegły w podskokach. Ogony nastroszone też do góry. Luźno. Dobra, chyba koń. Gaz. Duży. Pieprzowy. Swoją drogą ciekaw jestem, czy mi go nie wypierdzielą z samolotu. Z bagażu znaczy się. A oto jest niemalże najwyższy punkt całej mojej wyprawy. I jeszcze będzie dzisiaj jeszcze wyższy trochę. Gdzieś koło godziny 20, teraz mam 18 km zjazdu ciurkiem. Później niestety około 15 podjazdu na jeszcze wyższą górkę. No i od tamtej pory, jak tam podjadę, będę miał już tylko z góry aż do samego Igrany. Tu na szczycie jest chłodniej, dużo. I teraz bardzo wieje. No przede mną przyjemne 18 km zjazdu, także teraz nadgonię troszeczkę. Bardzo mały dystans się przejechałem, 64 km. Normalnie o tej porze jest już grubo powyżej setkę. Muszę to nagrać, 18 km takiego zjazdu, zdjęciu za mną. Doskonały asfalt, cały czas z góry.
Przyszła pora na tunel pierwszy, który znam samochodem, ale jeszcze rowerem nie jechałem. Tunel Kopryszka, brata. O. Ale tu zimno.